Na początku kilka słów na temat mandatu, który uważam, że mam, żeby wypowiadać się na ten temat. Ja reprezentuję dość nietypowy twór, bo reprezentuję spółkę celową uczelni wyższej. Jesteśmy nietypowym tworem dlatego, że z jednej strony łączymy kompetencje akademii, zasoby, które posiada uczelnia i rozumiemy język naukowców. Z drugiej strony mamy osobowość prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Z jednej strony ta forma obliguje nas do tego, że mamy generować zysk. Nadrzędnym celem spółki jest generowanie zysku. Z drugiej strony odpowiadamy za szeroko pojętą komercjalizację tego, co powstaje na uczelni. Zostaliśmy powołani w 2011 roku, więc na rynku już trochę jesteśmy i rzeczywiście te początki współpracy pomiędzy nauką a biznesem bywały trudne, żeby nie powiedzieć nie bywały w ogóle. Ta intensywna współpraca rozpoczęła się mniej więcej w roku 15-16 i ona tak z roku na rok eskalowała coraz bardziej. Do tego stopnia, że na dzień dzisiejszy, mamy dzisiaj 17 listopada, w tym roku zrealizowaliśmy jako Instytut ponad 150 projektów o charakterze B+R, czyli tych prac badawczo-rozwojowych, które rzeczywiście są opracowywane na potrzeby przedsiębiorstw. Dlaczego mówię na potrzeby przedsiębiorstw? Dlatego, że zdecydowaliśmy się trochę odwrócić model współpracy pomiędzy akademią a przedsiębiorcami. Przede wszystkim jeszcze na niektórych jednostkach obowiązuje, czy jakby jest praktykowany model komercjalizacji w postaci push. To znaczy opracowujemy jakieś rozwiązanie wewnątrz uczelni i próbujemy później je skomercjalizować na rynku, nie weryfikując wcześniej, jak rynek w ogóle jest w stanie zareagować na tego typu rozwiązania. I w momencie, kiedy próbujemy robić innowacje w modelu push, okazuje się, że większość z tych prac niestety, ale nie znajduje swoich odbiorców na rynku. Bardzo ciężko jest znaleźć przedsiębiorcę, który jest w stanie powiedzieć tak, to są prace, które idealnie wpisują się w obszar mojej specjalizacji, to są prace, które ja jestem w stanie zaimplementować do swojego konkretnego zakładu produkcyjnego i rozwiązać swoje problemy. I my ten model push zmieniliśmy. Zmieniliśmy na model pull, to znaczy nie wypychamy innowacji, a wychodzimy do przedsiębiorców i zanim zaproponujemy milion różnych rozwiązań, to najpierw pytamy, z czym taki przedsiębiorca ma problem. I te innowacje, które powstają w ramach naszego instytutu, one rzeczywiście mają za zadanie przede wszystkim odpowiadać na realne problemy i potrzeby, które zgłasza nam przedsiębiorca. I bardzo często jest tak, że zanim cokolwiek zaproponujemy, my musimy pojechać na miejsce, wejść do zakładu, spotkać się z ludźmi, zobaczyć, jak w ogóle działa firma, zrozumieć istotę problemu, a dopiero wtedy możemy usiąść i proponować poszczególne rozwiązania przy wykorzystaniu wiedzy eksperckiej, którą mamy. Dodając jakby jeszcze, czy uzupełniając informacje na temat naszego instytutu, z jednej strony mamy działkę dotyczącą zagospodarowania tych obszarów badawczo-rozwojowych, dział Biura Transferu Technologii. Z drugiej strony mamy swój własny zakład produkcji doświadczalnej i usług technicznych. I to jest trochę taki unikat, Szanowni Państwo, dlatego że nasze zasoby rzeczywiście pozwalają nam na opracowywanie gotowych technologii od koncepcji po całe linie produkcyjne. Mamy swój zakład, na zakładzie pracuje ponad 20 specjalistów, to są tokarze, frezerzy, spawacze, to są ludzie, którzy zajmują się przede wszystkim obróbką metalu metodą skrawania. I w ramach tego zakładu jesteśmy w stanie budować kompletne linie, czy prototypy linii, o tak bym to nazwał, i weryfikować, czy te rozwiązania, czy te propozycje, które udało nam się wypracować, rzeczywiście działają. Dzisiaj trochę na temat innowacji, jakby tutaj ta konferencja z założenia ma łączyć środowisko biznesowe, środowisko akademickie. I ja podczas rozmów z przedsiębiorcami bardzo często zauważyłem, że ci przedsiębiorcy nie do końca rozumieją istotę innowacji, czym są prace badawczo-rozwojowe, czym są prace przemysłowe, czym są prace wdrożeniowe.
sam proces, który prowadzi do powstania innowacji, to nie jest tak, że ja sobie wymyślę innowację, to innowację mam. Tą innowację poprzedza szereg różnych badań, różnych czynności, począwszy od badań przemysłowych, prac rozwojowych, prac przedwdrożeniowych i później wdrożenie takiej innowacji na rynek. Zaczynając, może wydaje mi się, że zasadnym byłoby wytłumaczyć czy wyjaśnić, jaka jest różnica pomiędzy poszczególnymi pojęciami, tym bardziej, że w tej perspektywie bardzo mocny nacisk położono na to, żeby wyraźnie w projektach unijnych rozgraniczać, który obszar badań będzie dotyczył badań podstawowych, które badania to będą prace badawczo-rozwojowe, gdzie mamy część przedwdrożeniową, a gdzie wdrożenie. W związku z tym, zaczynając od badań przemysłowych, badania przemysłowe to jest to, o czym mówiła dzisiaj dr Ewa Zapora. To jest odnajdowanie czy wyszukiwanie rzeczy, których jeszcze nikt nie odkrył. Ja się bardzo cieszę, słysząc, że rzeczywiście u nas na Politechnice jesteśmy w stanie odkrywać nowe gatunki grzybów, nowe związki, czyli odkrywamy coś, czego jeszcze nikt inny nie odkrył. I na tym generalnie ma się skupiać cała istota badań przemysłowych. Natomiast jeżeli chodzi o prace rozwojowe, to prace rozwojowe mają przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób tą wiedzę podstawową, którą odkryłem w poprzednim etapie, mogę zastosować przy projektowaniu nowych usług, nowych produktów, a może nowego podejścia do procesów, które zachodzą wewnątrz firmy. Przedostatni etap to są prace przedwdrożeniowe i te prace mają przede wszystkim przygotować firmę do tego, żeby tą innowację wprowadzić wewnątrz przedsiębiorstwa. To też nie jest, proszę Państwa, tak, że mamy zakupioną innowację, kupiliśmy sobie patent, kupiliśmy sobie nieopatentowaną wiedzę techniczną albo licencję na jakiś know-how, który został wypracowany w konkretnej jednostce naukowo-badawczej i w zasadzie już jesteśmy gotowi do tego, żeby wprowadzić innowacje do swojej firmy. No nie, tak nie jest. Wszyscy byśmy tak chcieli, żeby ten proces był tak prosty, natomiast on taki nie jest. I rzeczywiście te działania przedwdrożeniowe typu zakup linii technologicznej i ustawienie samych parametrów procesu technologicznego, to rozmawiamy w tym momencie już o pracach przedwdrożeniowych. To też nie jest tak, że mam gotową recepturę na beton, więc kupuję węzeł betoniarski i tam 1:1, jak sobie ustawię te parametry, które mam opisane w pracy, to mi to wyjdzie. No nie. W pracy przedwdrożeniowej niestety, albo stety, też trzeba poświęcić trochę czasu, wysiłku i mieć wiedzę ekspercką do tego, żeby tą innowację rzeczywiście wprowadzić na rynek w sposób dobry, w sposób skuteczny, tak żeby to rozwiązanie ostatecznie, które powstanie, żeby ono albo rozwiązywało problemy, które przedsiębiorstwo ma, albo żeby na ich rezultacie powstał nowy produkt albo usługa. Tak jak powiedziałem, tych obszarów związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych jest więcej niż jeden. To nie jest tak, że prace badawczo-rozwojowe one mają się skupiać tylko i wyłącznie na tworzeniu innowacji produktowych. Teraz w tej nowej perspektywie unijnej Komisja Europejska wprowadziła do naszej dokumentacji takie pojęcie jak innowacja w procesie biznesowym. Nie wiem, czy Państwo spotkaliście się z tego typu pojęciem. No bo do tej pory nas uczono wszędzie podręcznik Oslo, manual, jakieś tam dokumentacje poszczególnych konkursów, mamy innowację produktową, mamy innowację procesową, a tu nagle pojawia się innowacja w procesie biznesowym. No i można sobie zadać pytanie, czym jest ten proces biznesowy. Proces biznesowy jest niczym innym jak jedną wielką układanką z puzli, a te puzzle wyświetliłem Wam na tym slajdzie. Jakby ta innowacja, ona może się skupiać zarówno w opracowaniu samego produktu, ale i na przykład w sposobie podejścia do klienta. No i zadacie sobie Państwo pytanie, jak?
Gdzie tu innowacja w podejściu do klienta? Przecież, no tak. Czy jesteście w stanie podać przykład z życia innowacji w podejściu do klienta? To ja Wam podpowiem, bo to są rozwiązania, z których korzystacie na co dzień. Umożliwienie zamawiania taksówki z poziomu telefonu komórkowego, dokonania płatności mobilnej i śledzenia trasy, poznania kosztu przed wykonaniem przejazdu. Jakby taksówki były wynalezione przed Uberem, umówmy się. Ale sposób zaoferowania usługi przejazdu odpłatnego dla klienta tego typu już jest nowością. Tak samo jeżeli chodzi, czy rozmawiamy o chociażby streamingu muzyki. MP3 czy format MP3 był już wcześniej. Muzyka powstawała na płytach CD już od lat 90. I przychodzi firma Apple. I co robi firma Apple? Firma Apple mówi, no dobra, mamy płytę CD, mamy format MP3, to teraz co zrobić, gdzie jest realny problem? I firma Apple zdefiniowała ten problem i problem leżał w tym, że klient, który chciał zapoznać się z płytą, tym co jest na płycie, musiał kupić całą płytę. Więc firma Apple opracowała platformę iTunes, bo to na tym budowała swoje przewagi konkurencyjne. I za pomocą platformy iTunes umożliwiła przede wszystkim po pierwsze odsłuch pojedynczych utworów, czyli ja jako klient mogłem sobie przesłuchać, które utwory mi się z płyty podobają, a z drugiej strony umożliwili zakup pojedynczych utworów. Czy muzyka była czymś nowym? No nie, ale sposób oferowania tej muzyki już tak. Tak samo jeżeli chodzi o różnego rodzaju procesy produkcyjne, optymalizacja produkcji, redukcja zużycia materiału, wszystko to, co wpisuje się dzisiaj w, automatyzację, robotyzację, cyfryzację, czyli te kierunki, do których mamy zmierzać jako przemysł 4.0. Z drugiej strony kierunki wyznaczone przez gospodarkę obiegu zamkniętego, czyli redukcja odpadu, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, poprawienie parametrów procesu, zmniejszenie energochłonności generalnie, już nie tylko energii elektrycznej, to też są procesy, w ramach których mogą powstawać innowacje. I my bardzo lubimy, kiedy przychodzą do nas przedsiębiorcy i mówią, mam problem i my z tego problemu jesteśmy w stanie, czy ten problem jesteśmy w stanie przekonwertować na rozwiązanie, które będzie innowacją. Przykład teraz jeden z tych, które realizujemy, bo też żebyście mieli świadomość, współpracujemy z małymi firmami, typu jednoosobowa działalność gospodarcza, ale współpracujemy też z korporacjami. Jedną z nich jest na przykład Michelin, który poinformował nas, że ma pewien problem u siebie na hali produkcyjnej, związany tam z dymem, który się przedostaje z jednej hali na drugą. Zajechaliśmy na miejsce, zrobiliśmy audyt, okazuje się, że analiza składu tych dymów zasugerowała nam, że możemy zawrócić te dymy, nie dość, że wyeliminować powstawanie tych dymów, to jeszcze zawrócić te dymy do obiegu zamkniętego i dopalić je, bo ich skład był na tyle dobry, że bylibyśmy, czy jesteśmy w stanie dopalić te dymy i wygenerować dodatkową energię. I to jest projekt, który będziemy zamykali na przełomie grudnia i stycznia, tak myślę. Tak przynajmniej mamy określone w harmonogramie i nic się nie zapowiada na to, żeby tak nie było. Tak jak powiedziałem, obszarów innowacji i jakby generowania tych nowych pomysłów jest bardzo dużo, natomiast sposób realizacji tych badań może być bardzo różny. Przede wszystkim przedsiębiorca, jeżeli ma odpowiednie zasoby, wiedzę, prace badawczo-rozwojowe może prowadzić samodzielnie. To nie jest tak, że prace badawczo-rozwojowe są tylko i wyłącznie atrybutem jednostek naukowych, one są przypisane tylko do jednostek naukowych. No nie, bo jednostki naukowe to ludzie przede wszystkim i ich wiedza ekspercka, którą mają w głowie. Jeżeli przedsiębiorstwo jest wyposażone w tego typu kompetencje, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tego typu pracę mogło prowadzić samodzielnie. Tylko z tym się wiąże kilka zalet, korzyści, ale i wad. Przede wszystkim taką korzyścią
jest budowanie przewag konkurencyjnych. Skoro mam nowe rozwiązanie, którego nie ma nikt inny, będę wyróżniał się na tle swojej konkurencji. Z drugiej strony budowanie tego wizerunku jako przedsiębiorstwa innowacyjnego i przedsiębiorstwa, które oferuje coś, czego na rynku nie ma. No i trzecia korzyść, która wynika z tego, to chociażby możliwość efektywnego aplikowania po fundusze europejskie. Niestety fundusze europejskie na ten moment zakładają, że przedsiębiorca powinien już mieć wiedzę, w sensie to przedsiębiorca sam powinien prowadzić pracę badawczo-rozwojowe. Jak rozmawiamy o nowych konkursach typu ścieżka SMART, to tam limit podwykonawstwa wynosi 70% i z założenia przedsiębiorstwa, niezależnie czy jest wyposażony w kompetencje kadrowe do tego, żeby poprowadzić proces badawczy, czy nie, jeżeli chce aplikować, musi te kompetencje kadrowe mieć u siebie na pokładzie. Natomiast jeżeli takie kompetencje ma, to przede wszystkim ma możliwość ingerencji na każdym etapie procesu badawczego. Czyli taki przedsiębiorca, mając wewnętrzny dział badawczo-rozwojowy u siebie w firmie, widzi codziennie, co się dzieje i jest w stanie reagować na bieżąco. Natomiast, żeby nie było tak kolorowo, utworzenie własnego działu B plus R wewnątrz firmy przede wszystkim wiąże się z wysokimi nakładami. I to nie tylko i wyłącznie nakładami na wynagrodzenia ekspertów, ale przede wszystkim aparaturę badawczą. Utworzenie takiego centrum badawczo-rozwojowego, tutaj mogę się posiłkować, myślę, firmami z naszego regionu, bo to są informacje publiczne, a przedsiębiorstwo Samasz utworzyło własne centrum badawczo-rozwojowe. W to centrum zostało wrzucone kilkanaście milionów złotych. Duża inwestycja. I co się okazuje po 2 latach funkcjonowania tego centrum badawczo-rozwojowego? Centrum stoi puste. Dlaczego? W sensie aparatura dalej jest, no bo ona musi tam stać, ale tam się nic nie dzieje, bo w firmie brakuje wiedzy i pomysłu na zagospodarowanie tej infrastruktury. To, że ktoś sobie kupi maszynę wytrzymałościową, to, że ktoś sobie kupi suszarkę, granulator czy jakąkolwiek inną aparaturę badawczą, nie oznacza, że on będzie potrafił prowadzić te procesy badawcze i niestety, albo stety, potrzeba się wyposażyć w odpowiednich ludzi, którzy też kosztują, ich wiedza kosztuje. Z drugiej strony przedsiębiorcy nie są przyzwyczajeni do tego, że zakończenie procesu badawczego z wynikiem negatywnym stanowi pozytywne zakończenie procesu badawczego. Rezultat jest negatywny, ale sam proces został zakończony. I jak rozmawiamy z firmami, to jest podstawowe pytanie. A jaką mam pewność, że to się uda? I teraz, znając język przedsiębiorców, odpowiadamy w ich języku. Żadnym. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ten projekt się powiódł, ale jeżeli mam być z Panem szczery, nie mogę dać Panu gwarancji. I w tym momencie to jest ryzyko biznesowe, które przedsiębiorca może, ale nie musi na siebie brać. Jest oczywiście kilka sposobów na to, żeby te ryzyko minimalizować. Między innymi wspierając się funduszami europejskimi przy realizacji prac B+R. No bo jeżeli ktoś ma wyłożyć z własnej kieszeni, umówmy się, 100 000 złotych, oczekuje konkretnego rezultatu. Tłumaczymy, że te 100 000 może Ci dać odpowiedź, czy warto jest inwestować w kolejne 15 milionów w budowę zakładu produkcyjnego i rozwijanie tej technologii. No ten argument niestety nie przemawia. Ale jak mówimy, to może kosztować 100 000, proces będzie ryzykowny, ale w ramach regionalnego programu operacyjnego będą małe granty na innowacje. Może Pan aplikować o dofinansowanie na pracę tego typu i ze 100 000 realnie to będzie Pana kosztowało 30, bo 70 jest refundowane. I przedsiębiorca mówi, ok, 30 000 mieści się w tolerancji mojego ryzyka, które jestem w stanie ponieść na wypadek uzyskania negatywnej informacji o rezultacie prowadzonych badań. Więc to nie jest tak, że każdą sytuację traktujemy zero-jedynkowo. My jako spółka celowa rzeczywiście trochę nam to zajęło, żeby zrozumieć oczekiwania przedsiębiorców. A oczekiwanie jest jedno.
Minimalizacja ryzyka, maksymalizacja zysku. To jest jakby nadrzędny cel firm. I jakby my to też rozumiemy, bo też działamy w tych realiach. Wracając do wada takiego własnego działu badawczo-rozwojowego, to jest też konieczność permanentnego aktualizowania wiedzy. Świat nauki ma to do siebie, że codziennie odkrywamy coś nowego, codziennie nowego czegoś się uczymy. I nawet wiecie, jeżeli chodzi o ludzi, którzy pracują codziennie na uczelni, spotykając się z kolegami, koleżankami z różnych wydziałów, ta wiedza jest aktualizowana na bieżąco. Ludzie dowiadują się tego, co się dzieje aktualnie w danej dziedzinie czy w danej branży. W momencie, kiedy firma decyduje się na to, żeby utworzyć własny dział B+R i zatrudnia ludzi u siebie, niestety nie ma tej styczności, nie ma tej wymiany informacji, w związku z tym ta wiedza w przedsiębiorstwie stoi. I może się okazać, że za 2, za 3 lata ta wiedza będzie znacznie odbiegała od aktualnego stanu techniki i wiedzy, który mamy w Polsce, czy już nie mówiąc o świecie. Z drugiej strony mamy możliwość współpracy z jednostkami naukowymi. Część z Państwa, może już jako przedsiębiorcy, współpracowała z akademią. Nasze doświadczenia są takie, że ci, którzy współpracowali, mają co najmniej mieszane odczucia z uwagi na między innymi te rzeczy, o których mówił tutaj kolega przedmówca. Czyli ta biurokracja, to wydłużenie procesu, niepewność ryzyka, rozmycie odpowiedzialności. Natomiast to nie jest tak, że współpraca z jednostką naukową to jest współpraca tylko i wyłącznie z uczelnią. Musicie Państwo pamiętać o tym, że jednostek naukowych w Polsce mamy więcej niż jedną. To są uczelnie, to są spółki celowe, centra transferu technologii, które działają wewnątrz uczelni. Mamy przedsiębiorców posiadających status Centrum Badawczo-Rozwojowego, mamy sieć badawczą Łukasiewicz, więc tych jednostek jest naprawdę bardzo dużo. I teraz taki przedsiębiorca, który nigdy wcześniej nie współpracował z nauką, chciałby podjąć współpracę, może czuć się skonfundowany, widząc taki slajd. Dlatego, że to w końcu gdzie ja mam pójść? Jak pójdę na uczelnię, to gdzie? Na portiernię, a może do rektoratu? A jak mam pójść do spółki celowej, to gdzie? No i teraz to jest taki główny zarzut ze strony tego biznesu, że nie ma jednego okienka, przy którym mogą załatwić wszystko to, czego potrzebują. Już nie mówiąc o projektach, które wymagają zaangażowania ludzi z więcej niż jednego wydziału. No bo jak mam projekt dotyczący opracowania łazika marsjańskiego, bo będę go chciał wysłać w kosmos, mam mechanika, mam elektronika, czy elektrotechnika, czy automatyka. I teraz to w końcu gdzie ja muszę pójść? Na mechaniczny wydział, czy na elektryczny? No nie wiem. Pójdę na mechaniczny, mówią, to nie my, to elektryka. Idę na elektryczny, mówią, proszę pana, to najpierw mechanikę trzeba zrobić, dopiero później my możemy. No i w odpowiedzi właśnie na tego typu problem powstały te spółki celowe, które reprezentuję. Tych spółek w kraju jest 30 parę. My jesteśmy zrzeszeni w ramach jednego porozumienia spółek celowych i w ramach tego porozumienia spółek celowych przede wszystkim jesteśmy takim jednym punktem kontaktowym. Jako Politechnika Białostocka, żebyście mieli świadomość, projekty dotyczące analizy opłacalności wejścia na rynek estoński czy łotewski, no nie są w głównym obszarze moich zainteresowań, ale mam kolegów z Poznania. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie i mówi, panie Adamie, na rynek łotewski wymyśliłem produkt, ale po pierwsze potrzebuję opracować ten produkt, a po drugie sprawdzić, jak z tym produktem mam wejść na rynek, jakie są ramy prawne, które powinien spełnić ten produkt po to, żebym mógł go efektywnie sprzedawać. I teraz ja nie mówię, to ja panu ten produkt zrobię, a tam są koledzy z Poznania, co może panu wyliczą, tylko każda z tych spółek mówi, w porządku, nie ma problemu, załatwimy pana kompleksowo. Może załatwimy, to jest nieprawne określenie, ale obsłużymy pana w sposób kompleksowy. I taki przedsiębiorca ma wtedy poczucie, że nie będzie musiał błądzić. Z drugiej strony rozmawia z kierownikiem działu czy menadżerem projektu. U nas, wiecie, struktury nie mamy jakoś tam bardzo rozbudowane.
Jestem ja jako kierownik, jest osoba, która pełni u nas rolę kierownika projektów, wszystkich. I teraz, jeżeli cokolwiek by się nie działo, to ta osoba bierze odpowiedzialność za realizację projektu, to ta osoba umawia spotkania z naukowcami, to ta osoba umawia spotkanie z biznesem, kiedy biznes mówi: nie zapłacę, rozmyśliłem się. To nie jest, proszę Państwa, tak, że to tylko akademia ma swoje wady. Biznes też ma swoje wady i swoje za uszami również. Teraz na przykład jesteśmy w sytuacji, w której w połowie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorstwo uznało: rozmyśliłem się. No i teraz naukowcy mówią: no pan się rozmyślił, no ale co z tego? Klient mówi: jak się rozmyśliłem, to wam nie zapłacę. Okej. Ma pan do tego prawo, mamy odpowiednie klauzule, natomiast my jako spółka rzeczywiście musimy zadbać o bezpieczeństwo tych naukowców, stąd też to my odpowiadamy za konstrukcję umów i to, żeby w tych umowach znalazły się zapisy zabezpieczające nie tylko naukowców, ale biznes również, jakby to działa w dwie strony. Ważna rzecz. Projekty unijne bardzo często, bo te innowacje mają to do siebie, że są drogie. Jak są drogie, to przedsiębiorcy szukają finansowania na zewnątrz, a przy finansowaniu na zewnątrz ktoś, kto pisze ramy konkursów, nie ma bladego pojęcia na temat tego, jak wyglądają realia w Polsce. I nagle okazuje się, że mamy babole typu wskazanie literalnie jakiejś jednostki do tego, że tylko i wyłącznie ta jednostka jest uprawniona do prowadzenia konkretnych prac, albo opisanie w sposób tak szeroki, że nie wiadomo w końcu, to ja spełniam czy nie spełniam. My trochę się obudowaliśmy orderami jak taki ruski generał. Mamy status Centrum Badawczo-Rozwojowego przyznany przez ministra rozwoju i technologii. To jest bardzo ważne. Jesteśmy pierwszą i jedyną spółką celową w Polsce, która ma ten status. I tam są bardzo twarde kryteria dochodowe czy przychodowe, które należy spełnić, jeżeli chodzi o przyznanie takiego statusu. Stwierdziliśmy: no dobrze, mamy ten status CBR, pojawia się nowe pojęcie pod tytułem akredytowany ośrodek innowacji, bo w nowej perspektywie może te ośrodki będą mogły świadczyć jakieś usługi. Nie ma problemu, robimy kolejną akredytację, więc jesteśmy obudowani od góry do dołu. Natomiast ta komplementarność, o której mówiłem, to, że jako spółki mamy możliwość z jednej strony współpracy z pozostałymi spółkami, z drugiej strony z podmiotami gospodarczymi, a z trzeciej strony z ekspertami rynkowymi, Szanowni Państwo. Ja nie lubię owijać w bawełnę. Na Politechnice Białostockiej nie jesteśmy doskonali we wszystkim. Są dziedziny, w których jesteśmy naprawdę mocni, mamy bardzo dobrych ekspertów, ogromną wiedzę naukową, ale są też obszary, w których nie do końca jesteśmy najlepsi, albo z drugiej strony mówiąc, ci ludzie, którzy są super naukowcami, nie do końca rozumieją potrzeby biznesu. I teraz, czy realizując projekt badawczy z firmą, zależy mi na tym, żeby wziąć eksperta, który koniecznie będzie upierał się przy swoim i nie współpracował, nie starał się zrozumieć potrzeb przedsiębiorstwa? No nie. W związku z tym mamy też elastyczność w kontraktowaniu ekspertów z rynku. I tutaj taka uwaga, doszliśmy do sytuacji, w której eksperci z Polski kontaktują się z naszym instytutem, mówiąc: ja dla Was chcę robić, ja dla Was chcę pracować. Przykład Politechnika Częstochowska, wydział tam chyba elektryczny, 2 pracowników, którzy są ekspertami Instytutu na ten moment i mają naciskanych 12 projektów. Eksperci z Uniwersytetu Gdańskiego, Akademia Morska w Szczecinie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. To są ludzie, których my ściągnęliśmy do nas i przyciągnęliśmy, ale czym? Po pierwsze, tym, że to my bierzemy na siebie pełen proces, nazwijmy to facylitacji pomiędzy nauką a biznesem, to my siadamy do stołu i negocjujemy warunki w imieniu kadry naukowej, to my siadamy do stołu i rozmawiamy z biznesem na temat tego, jak środowisko akademickie widzi prowadzenie tego projektu, jak wygląda agenda, harmonogram i budżet. Więc
rzeczywiście to wszystko nam pozwala bardzo fajnie, efektywnie te puzzle łączyć. Natomiast, tak jak wspomniałem, nie musimy być jedynym podmiotem, z którym przedsiębiorstwa współpracują. Tych jednostek jest więcej niż jedna. Jak już sobie wybraliśmy, że chcemy współpracować z jednostką naukową, no to teraz się zastanawiamy do przyczyn. To czy ja chcę zakupić gotowe wyniki, czy chciałbym zlecić projektowe prace B+R. Jakby jedno i drugie ma swoje wady i zalety. Przede wszystkim w przypadku prac, które powstają w jednostkach naukowych, takim punktem krytycznym są zawsze autorskie prawa majątkowe. I to jest coś, co potrafi być przedmiotem sporu, no bo firma, jeżeli płaci pieniądze, mówi, ja chcę mieć to na własność. Osoba, która opracowała technologię, mówi, hola, hola. A jeżeli ty na tym zbudujesz biznes i zarobisz $100 milionów, to ja też chcę mieć w tym swój udział. I połączenie tych dwóch stanowisk bywa nie lada wyzwaniem, ale robimy to skutecznie, proponując udział w przychodzie albo wylicencjonowanie na określonych zasadach konkretnego rozwiązania. Staramy się tak, żeby jedna i druga strona procesu była zadowolona. W przypadku zlecania tych prac dalej istnieje niepewność procesu, ale teraz uważajcie, ta niepewność jest mniejsza niż w przypadku prowadzenia prac wewnątrz własnego działu B+R. Dlaczego? Ano dlatego, że bardzo często też nam się zdarza prowadzić projekt, robię szybki briefing z osobą, która wykonuje ten projekt, pytam się, na jakim etapie jesteśmy i otrzymuję informację, niestety nam nie wychodzi. Co możemy w takim razie zrobić? Wie pan co? Ja mam takich kolegów i koleżanki na Wydziale Chemii. Tutaj projekt dotyczy akurat materiałoznawstwa i łączenia jakichś tam poszczególnych materiałów. Mam takich kolegów na chemii, ja przejdę się do kolegów z chemii i ich zapytam po koleżeństwu. I teraz pomimo tego, że jest projekt, który my prowadzimy komercyjnie, naukowiec zarabia swoje pieniądze, my zarabiamy swoje pieniądze, przedsiębiorstwo dostaje gotowy rezultat, to w momencie, kiedy coś nam nie wychodzi, trzeba coś sprawdzić, zweryfikować. Szanowni Państwo, w ramach Politechniki Białostockiej pracuje 700 naukowców. To jest 700 głów, które mają swoją wiedzę, unikatową wiedzę zdobywaną przez lata. I rzeczywiście możliwość wymiany tej informacji, wymiany wiedzy, dopytywania to jest coś, czego nie uzyska się prowadząc procesy B+R u siebie w firmie. W przypadku projektów konsorcjalnych z kolei bardzo ważne jest, żeby ocenić, czy jakby ustalić jasne zasady współpracy na linii przedsiębiorstwo i jednostka. Czy jednostka chciałaby na przykład zrobić publikację? Też bardzo często się zdarza tak, że firma, która kupuje technologię, która finansuje, mówi, to jest moje, to będzie stanowiło tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie może powstać żadna publikacja na ten temat. I teraz wracamy do środowiska akademickiego, pytamy, wyrażacie na to zgodę, czy nie? Jeżeli nie, to usiądźmy i negocjujmy. Czasami też zdarza się tak, że ustalamy, nie publikujemy, przenosimy autorskie prawa majątkowe na zamawiającego, a 3 lata później gdzieś bokiem, ja osobiście, dostaję informację, publikacja w procesie. Czasopismo za 120 punktów, rezultaty, co do których prawa własności zostały przeniesione, będą publikowane w tym czasopiśmie. Czasopismo po pozytywnej recenzji. I teraz wracam do naukowca i mówię, szanowny panie, 3 lata temu zgodził się pan na takie, a nie inne warunki. Na nic się nie zgadzałem. Nie ma problemu, proszę bardzo. Tu jest umowa, paragraf X, ustęp Y. Niech pan czyta literalnie. No tak, ale to co ja zrobię? Publikacja już poszła. No nie do końca, bo jeszcze nie opublikowano. I wyobraźcie sobie, że zrobiliśmy wszystko i ta publikacja została wycofana. Na ten moment z panem profesorem już nie jest nam po drodze. W sensie, z tego powodu też nasze drogi się rozstały.
Ale to nic, no bo tak jak powiedziałem, mając na pokładzie 700 naukowców i ich unikatową wiedzę, ja jestem w stanie zastąpić jego kompetencje jakimiś innymi. Natomiast to jest nasza rola, jako jednostki, która pilotuje, nadzoruje, sprawdza, żeby wyłapywać tego typu niuanse i tego pilnować. No i ostatnia rzecz, problemy we wzajemnym zrozumieniu potrzeb. Środowisko naukowe chce bardzo często, nie mówię, że w każdym przypadku, ale zależy im na tym, żeby zrobić innowacje, wynalazek, jakieś nowe rozwiązanie techniczne, zrobić na ten temat publikację, zamknąć w szufladzie. Biznes mówi, nie będziemy zamykać w szufladzie, to ma być zrobione tak, żebym ja na tym mógł postawić biznes i zarobić pieniądze, po to robimy. No i w tym momencie te godzenie dwóch stron, siadanie do jednego stołu, naprawdę uwierzcie mi, że bardzo rzadko zdarzają mi się projekty, w ramach których nie siadam do jednego stołu z dwoma stronami i próbujemy negocjować zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Natomiast to, co należy podkreślić, to te zalety płynące ze współpracy z jednostką naukową, niezależnie od tego, jaka by ona nie była. Przede wszystkim, mówiąc językiem biznesu, korzyści chociażby z tytułu optymalizacji podatkowej. Firma, która prowadzi czy korzysta z usług badawczo-rozwojowych, zakupuje usługi B+R, ma prawo je odliczyć w ramach ulgi B+R do 200% podstawy opodatkowania. Więc fajna korzyść, która oprócz tego rozwiązania, tej innowacji, która idzie w kierunku przedsiębiorstwa, jeszcze jest tam gdzieś generowana po drodze. Cofając się do tego slajdu, możemy sobie zaprojektować pracę B+R, możemy kupić gotowe wyniki w postaci albo patentu, albo licencji. Ten zakup ma to do siebie, że go zawsze trzeba dostosować. To nie jest tak, że kupuję gotową do wdrożenia technologię, tak jak powiedziałem. Natomiast te projektowe prace B+R to jest coś, co w naszym przypadku sprawdza się bardzo dobrze i oddaje to, czego potrzebują przedsiębiorcy. Mamy badania zlecone, opinie, ekspertyzy, koncepcje, projektowanie, prototypowanie. I teraz można sobie zadać pytanie, no jak to? Przecież nauka ma robić innowacje, to tutaj jakaś ekspertyza jeszcze wchodzi w grę. No tak, Szanowni Państwo, bo okazuje się, że bardzo często nasi eksperci są wykorzystywani w przypadku sporów sądowych. Ktoś wybudował dom, ten dom zaczyna wychodzić pleśń, trzeba sprawdzić, dlaczego ta pleśń tam jest, albo co to jest za pleśń. Robimy odkrywkę, okazuje się, że nie ma hydroizolacji, nie ma odwodnienia na działce, no i w tym momencie dajemy raport z takiej ekspertyzy. Z takich ciekawszych rzeczy, jedna z ekspertyz, którą teraz będziemy wykonywali, będzie wykonywana w Teheranie, w Iranie. Jeden z naukowców wylatuje właśnie w przyszłą niedzielę po to, żeby zrobić ekspertyzę budowlaną w jednym z budynków ambasady. Więc te ekspertyzy, opinie naukowe, opinie techniczne, to też jest coś, co jest w stanie środowisko naukowe, wykorzystując swoją unikatową wiedzę, realizować, wykonywać. No i koncepcja, projektowanie, prototypowanie. Jeżeli ktoś ma nowe, gotowe rozwiązanie technologiczne w głowie, to my jesteśmy w stanie z głowy przenieść to najpierw na papier, z papieru przenieść to do SolidWorksa, z SolidWorksa znowu na papier w postaci dokumentacji wykonawczej, a później na warsztacie to wykonać i sprawdzić, czy działa. Więc a propos tutaj mojego przedmówcy i tego zarzutu dotyczącego teoretyczności prowadzenia badań, nasze doświadczenia pokazują, że naprawdę każde z tych rozwiązań, które one powstaje na potrzeby rynku. My nie produkujemy rozwiązań, nad którymi później zastanawiamy się, co zrobić. Mieliśmy ostatnio projekt, bo oprócz realizacji prac zleconych mamy też spółki spin-off. To znaczy, to jest spółka powstała na bazie wypracowanej wiedzy. My obejmujemy wtedy w tej spółce udziały, ale też robimy to mądrze, bo obejmujemy tylko do 9%, po to, żeby tej spółki nie ładować na status dużego przedsiębiorstwa. Bo pomimo tego, że jesteśmy spółką, która zatrudnia 30 ludzi, generuje 10 milionów przychodu, jesteśmy w świetle prawa rozpatrywani
na równi z KGHM, Orlenem czy innym PGE. Jesteśmy traktowani jako duże przedsiębiorstwo z uwagi na strukturę kapitałową. 100% udziałów ma Politechnika Białostocka, w związku z tym jesteśmy dużym przedsiębiorstwem. Obejmując powyżej 9% udziałów, z automatu firma, w której objęliśmy te udziały, staje się też dużym przedsiębiorstwem. Więc obejmujemy udziały w nowo tworzonych spółkach. Nasza nowo utworzona spółka teraz Speri, to jest spółka, w ramach której będą sprzedawane pompy elektrodowe do ogrzewania mieszkań, do ogrzewania domków letniskowych, saun. Według strategii firmy produkt będzie wchodził na rynek w drugim kwartale przyszłego roku. I to są rozwiązania, proszę Państwa, które rzeczywiście oddają, czy jakby rozwiązują problemy. Ta spółka akurat rozwiązuje problem związany z źródłem ogrzewania. Piece gazowe będą zakazane. Z pompami ogrzewania, z pompami ciepła już zaczyna się problem, a z drugiej strony one są po prostu drogie, 30-40 tysięcy, więc mając alternatywę, której sprawność wynosi 1:1 z pompą ciepła, które wynosi w zakupie 6-7 tysięcy złotych, no zdecydowanie rozwiązujemy ten problem, który na rynku jest. Ja tutaj już widziałem jakby znak stop, więc ostatnia rzecz tylko, o której Państwu chciałbym powiedzieć, a propos innowacji. Te innowacje w podejściu do prowadzenia prac badawczych również mogą się znaleźć. I tutaj w sumie jako pierwsi stwierdziliśmy, że trochę zmienimy model współpracy i wprowadzimy coś, czego na rynku nie ma. No bo jeżeli firma może sobie wykupić abonament na usługi księgowe, firma może sobie wykupić abonament na usługi prawne, wziąć samochód w leasing, a nie kupować go na własność, to dlaczego nie mogłaby zrobić tak samo z pracami badawczo-rozwojowymi? I stwierdziliśmy, że zrobimy sobie trochę miks takich zleconych prac badawczych dla jednostki naukowej i własnego działu B+R i jakby z tego pomysłu narodziła się usługa R&D Flex, w ramach której firma może skorzystać z usługi zewnętrznego działu badawczo-rozwojowego, przy czym zachowuje pełnię autorskich praw majątkowych, dostaje raportowanie tak, jakby ten dział był jej działem własnym, ma możliwość miesięcznego odliczania kosztów, które są związane z prowadzeniem tej usługi, więc jeżeli chodzi o współpracę pomiędzy nauką a biznesem, tak jak widzicie, ta współpraca ona bywa trudna. Czasami nam się zdarzy zrobić prototyp, który wybuchnie w trakcie badań. Czasami zdarza nam się zrobić linię technologiczną, która nie spełnia wymagania zamawiającego, ale w związku z tym, że ja i prezes zarządu pochodzimy raczej ze środowiska biznesowego, bo zostaliśmy wzięci jako menadżerowie z rynku, potrafimy usiąść z tym biznesem i z jednej strony rozmawiać, słuchaj, no tak, prototyp wybuchł, nic z tym nie zrobimy, tego prototypu już nie ma i go nie będzie. Co możemy zrobić, żebyś był zadowolony i żeby projekt doprowadzić do końca? I ustalamy na przykład w tym przypadku, że mamy zweryfikować, dlaczego ten prototyp wybuchł i okazało się, że nie dali, czy dystanse, bo to była akurat rozdzielnica średniego napięcia, dystanse, które były dane do posadowienia tej rozdzielnicy były zbyt małe, tam powstało coś, ja nie wiem, proszę mi wybaczyć brak mojej wiedzy eksperckiej, tak jak mówiłem, nie mam tej wiedzy, natomiast uzgodniliśmy, że mamy zweryfikowaliśmy. Uzgodniliśmy, że mamy wprowadzić zmiany w dokumentacji wykonawczej. Wprowadziliśmy. Przedsiębiorca wykonał tą rozdzielnicę, przetestował ją raz jeszcze. Ona nie wybuchła tym razem. On zadowolony, my zadowoleni. Piątkę sobie przybiliśmy i realizujemy kolejny projekt. Więc niezależnie od tego, z kim współpracujecie, te poślizgi będą, te problemy będą, bo tak wygląda proces badawczy. Tutaj nie jesteśmy w stanie zaplanować wszystkiego od linijkę, wyznaczyć sobie kamienie milowe i za każdym razem stwierdzić, tak, kamień milowy został osiągnięty i idziemy dalej. No, biorąc pod uwagę teraz dokumentację konkursową, tak to chyba być powinno, ale no nie do końca w procesie badawczym tak jest. Ważne, żeby uzmysłowić sobie, że zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie stołu siedzą ludzie. I jeżeli będziemy potrafili rozmawiać z tymi ludźmi, to nie ma takiego problemu, którego nie dałoby się rozwiązać, nawet jeżeli prototyp, który robiliście, Wam wybuchnie i nie zostanie z niego nic. To tyle z mojej strony. Czekam na pytania, jeżeli jakieś są. Pytań brak. W takim razie dziękuję raz jeszcze. Gdyby ktoś potrzebował się ze mną skontaktować, dane są tutaj, ja ewentualnie w spotkaniu mogę zostawić do siebie kontakt. Dzięki.